Tydzień temu dostałam od Łukasza filmiki i zdjęcia, które wykonał przy pomocy drona. Wykonał je w czasie, kiedy odwiedzili nas, gdy byliśmy z Robertem na wypoczynku w Kujawsko-Pomorskim w maju. Filmiki dał mi głównie po to, żebym mogła je sobie wykorzystać może w którymś z tych materiałów. Natomiast zdjęcia zastanawiał się, czy mi się przydadzą. A muszę przyznać, że już mi się jedno z nich przydało, dlatego że postanowiłam namalować obraz z tego zdjęcia. Zafascynowała mnie taka inna perspektywa z lotu ptaka, z lotu drona tak naprawdę, ale to jest perspektywa, której bardzo rzadko jesteśmy w stanie doświadczyć. Tylko kiedy wejdziemy na jakąś wieżę widokową albo na bardzo wysoki budynek, to wtedy możemy popatrzeć w dół, albo oczywiście z samolotu też, wtedy jeszcze wyżej niż ten dron. Ale tak naprawdę na co dzień bardzo to się rzadko zdarza, więc no była to nie lada gratka, zwłaszcza, że miejsce było ciekawe, w związku z czym zdjęcia też wyszły bardzo ciekawe. Także za chwileczkę pokażę Wam, jak wyglądał mój proces malowania tego obrazu i jeszcze szkic do tego zrobiłam. Ale najpierw pójdziemy na wystawę. To jest wystawa moich prac, która się w tym momencie jeszcze odbywa w Gdańsku do 21 września. Na wystawie głównie można zobaczyć pejzaże i kwiaty. I opowiem Wam krótko, co myślę o malowaniu pejzaży i w jaki sposób moje podejście do tego malowania zmieniło się w ciągu lat, kiedy te pejzaże malowałam. Chcę Wam dzisiaj pokazać moją wystawę. Idę teraz do budynku Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Gdy dostałam propozycję na powieszenie tej wystawy, zastanawiałam się długo nad tytułem. Wiedziałam, że moje prace powinny być raczej związane z tematyką przyrodniczą. Postanowiłam nazwać wystawę Nie tylko dekoracja, dlatego że spotkałam się wielokrotnie z takim podejściem do pejzaży, że pejzaż pełni wyłącznie funkcję dekoracyjną, że jest to ładny obiekt, który możemy sobie powiesić w domu i który nie niesie z sobą żadnych głębszych treści. Muszę przyznać, że na początku, kiedy zaczynałam malować pejzaże, miałam troszeczkę podobne podejście. Pejzaże były dla mnie taką formą odskoczni od malowania portretów. Mogłam wtedy swobodnie podejść do malowania. Nie wymagały ode mnie aż takiej koncentracji. Śmiałam się, że maluję po to, żeby troszeczkę się wyluzować. Z czasem jednak moje podejście do pejzażu zaczęło się zmieniać. Tym pierwszym momentem, kiedy moje podejście się zmieniło, był wyjazd na Warmię. Pojechałam tam akurat w czasie, kiedy na łąkach kwitły zdziczałe łubiny. Efekt był niesamowity. Wyglądało to jak kwitnące pola lawendy we Francji. Zrobiłam na podstawie zdjęć tam wykonanych kilka prac, a po paru tygodniach pojechałam tam jeszcze raz. Tylko po to, żeby trafić na moment, kiedy właśnie końcówka z tych łąk była koszona. Na połaciach ściętej trawy, łubinów poruszały się bociany, lisy i jeszcze wiele innych ptaków, które szukały łatwego łupu, dlatego że w tych skoszonych łąkach było pełno ptasich gniazd, mysich norek i teraz ten dostęp dla drapieżników był dużo łatwiejszy. I pomyślałam sobie wtedy, że te prace, które wykonałam, pokazujące jeszcze łąki w pełnym rozkwicie, tak naprawdę pokazywały tą chwilę, która już minęła. Naturalnie też by minęła, ale minęła w jakiś taki bardziej dramatyczny, nagły sposób. Pokażę Wam teraz nową rzecz, którą zaczęłam, akryl. Taka ciekawa perspektywa, dlatego że udało mi się dostać od znajomego zdjęcie z miejsca, gdzie byliśmy razem. Zdjęcie zostało wykonane dronem, dlatego jestem w stanie mieć taki widok bardzo z góry. To jest na razie tylko podmalówka, na szybko. Tutaj mój zestaw, farby i
paleta, po prostu odwróciłam starą paletę olejną do góry nogami i maluję z drugiej strony. Jeszcze będę musiała jakoś to dopracować, tą kombinację. I na razie tak to wygląda. Czekam teraz, aż wyschnie. To jest taka cieniutka warstwa, więc nie powinno potrwać długo, ale myślę, że pójdę sobie z pieskiem na spacer. I jak wrócę, to mam nadzieję, będę mogła kontynuować. Na zdjęciu jest mnóstwo zieleni, więc mam nadzieję, że te ciepłe, czerwonawe kolory mi pomogą. Fajnie by było, gdyby udało mi się, żeby one troszeczkę prześwitywały gdzieś pod tą zielenią. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Druga taka refleksja a propos malowania pejzaży zdarzyła mi się, kiedy namalowałam most Weissera w Gdańsku. Most, który został uwieczniony w książce o Weisserze Dawidku. Ten most spinał dwie strony wąwozu niedaleko mojego domu. Przez lata chodziłam do tego wąwozu. Miał niesamowity klimat. Gdy postanowiłam ten most namalować, było to już w czasie, kiedy tego mostu nie było. Została przez ten wąwóz poprowadzona kolejka, która łączyła Gdańsk z lotniskiem. Drzewa zostały wycięte, most został zburzony i na jego miejsce postawiono nowy. Także miejsce to wygląda zupełnie inaczej niż wtedy. Pomyślałam wtedy, że obraz, który namalowałam w momencie, kiedy już to miejsce straciło swoją magiczność i że tak naprawdę maluję moje wspomnienie. Zastanawiam się teraz, co jeszcze zmienić. Wczoraj skończyłam malowanie i popatrzyłam sobie wieczorem na ten obraz w różnym świetle. Lubię sobie tak odstawić obraz na chwilę i popatrzeć na niego świeżym okiem, najlepiej w innym wnętrzu. Wtedy lepiej jakoś mogę zauważyć miejsca, które trzeba poprawić. Z takich rzeczy na pewno tutaj muszę linię rzeki troszeczkę przesunąć w tą stronę i niżej zrobić. I tutaj też poprawić to miejsce, żeby było tak ciekawie, a nie taka prosta linia mi wyszła. No, droga jest na pewno do rozjaśnienia i to drzewo też na pewno muszę bardziej wypracować i pewnie jeszcze tutaj dodać trochę ciemniejszych drzew. Moje nowe podejście do tego, czym jest pejzaż, przypieczętowała wyprawa na Biebrze w 2020 roku. Pojechałam tam z bratem, ornitologiem, miesiąc po tym, jak na Biebrzy miał miejsce bardzo duży pożar. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, bardzo się zdziwiliśmy, bo zamiast pogorzeliska odnaleźliśmy zielone łąki. Wszystko odrosło. To była wczesna wiosna, przyroda nie czeka. Wszystko ruszyło. Tym, co świadczyło o pożarach, były osmalone pnie pojedynczych drzew, czy poczerniałe krzaki i wierzby. W czasie, kiedy jechaliśmy tam, przewodnik biebrzański powiedział nam, że w te miejsca, gdzie chcemy się wybrać, powinniśmy wziąć kalosze, bo będzie tam mokro, najlepiej wodery. Więc posłuchaliśmy go i zabraliśmy z sobą te kalosze. I okazało się, że one zupełnie nie były potrzebne. Było tak sucho, że mogliśmy przejść w normalnym obuwiu. Po drodze znaleźliśmy może tylko jedną jakąś błotnistą kałużę. I myślę, że dlatego ten
pożar wtedy przyjął taką dużą skalę. Bo na Biebrzy pożary zdarzają się dosyć często, najczęściej właśnie wywoływane są przez ludzi, a wtedy ten pożar ogarnął wiele, wiele hektarów, dlatego że było sucho. I po tym wyjeździe zaczęłam się zastanawiać, jak to jest z tymi moimi pejzażami, co tak naprawdę na nich uwieczniam. Bo ta rzeczywistość, którą maluję, zmienia się cały czas. Ona normalnie też się zmieniała. Zmiana jest nieodłącznym czynnikiem życia, ale pewne rzeczy zaczynają się zmieniać coraz bardziej nieuchronnie i coraz bardziej nieodwracalnie. Mam wrażenie, że te pejzaże stają się zapiskiem naszego świata, przyrody, która wydaje nam się taka dana i oczywista, a tymczasem wcale taka nie jest i bardzo łatwo można ją utracić. Zastanawiam się, co myślicie o takim wykorzystaniu nowych technologii. Czy uważacie, że malarze powinni z nich korzystać, czy może nie powinni? Wiem, że zdania na temat wykorzystania fotografii przy malowaniu w ogóle są dosyć podzielone i różne są podejścia. Ja uważam, że narzędzia są dla ludzi i jeżeli mogę z nich korzystać, jeżeli dają mi coś ciekawego, do czego wcześniej nie miałam dostępu, to skorzystam. Zawsze można coś ciekawego z tym zrobić. I to wszystko na dziś. Do zobaczenia za tydzień. Pam, pam.